Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto. Wszystkie drogi przyprowadziły nas do miasta, które dla wielu jest najszczęśliwszym miastem w Polsce, czyli do Gdyni. A żeby pokazać Wam, na czym polega sztuczna inteligencja w służbie społecznej. Do zobaczenia za chwilę. Gdynia. Miasto, w którym mieszka obecnie ponad 240 000 mieszkańców. Budżet Gdyni to około 2 miliardów złotych polskich. Miasto, którego historia nie jest tak bardzo odległa, ponieważ prawa miejskie uzyskało w roku 1926 10 lutego. Dwie osoby zapisały się szczególnie dla historii tego miejsca. Inżynier Tadeusz Wenda oraz minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Te dwie osoby zapoczątkowały, rozsławiły to miejsce jako kawałek, nabrzeża, który trafił do państwa polskiego. Decyzja o tym, żeby to tutaj posadowić port wojenny, handlowy, była kluczową dla rozwoju całej miejscowości. Miasto Gdynia jest wyjątkowe, ponieważ ja osobiście mam wielu przyjaciół, którzy z tego miejsca pochodzą i naprawdę wszyscy gdynianie wierzą w to, że to jest najszczęśliwsze miasto. Zresztą wszystkie rankingi opisujące to miasto również pokazują, że ludzie żyjący w tym mieście są wyjątkowo szczęśliwi. W tym mieście dzisiaj dowiecie się, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję po to, ażeby ułatwiała ona kontakt z mieszkańcami, poprawiała procesy, automatyzowała pewny dostęp mieszkańca do spraw miejskich, ale o tym już za chwilę. Idziemy na spotkanie z włodarzami Gdyni, żeby porozmawiać o tym, jakim miastem jest Gdynia oraz dowiedzieć się znacznie więcej o sztucznej inteligencji oraz o voicebocie, który został tu jako pierwszy wdrożony w naszym kraju. Dzień dobry, panie wiceprezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, Gdynia ma w swoim DNA zapisaną innowacyjność. Skąd pomysł na sztuczną inteligencję, która będzie obsługiwała mieszkańców? Pierwszy samorządowy voicebot, które to rozwiązanie wdrożyliśmy w Gdyni, tak naprawdę wynik z potrzeby chwili, a konkretnie z kryzysu. Kiedy zaczęła się pandemia, liczba połączeń głosowych do Gdyńskiego Centrum Kontaktu w bardzo krótkim czasie wzrosła z 10 000 miesięcznie do 40 000 miesięcznie i odpowiedzią na to zapotrzebowanie był właśnie voicebot, bo dzięki jego wdrożeniu mieszkańcy, którzy chcieli umówić wizytę w Urzędzie Miasta, nie muszą oczekiwać na połączenie. Pracownicy mogą obsługiwać inne, bardziej skomplikowane procedury, które wymagają udziału żywego człowieka. Tak więc generalnie jest to podwyższenie jakości. W dodatku policzyliśmy, że tę pracę, którą wykonuje voicebot, wykonywałoby 3 pracowników pracujących na pełen etat, a koszt voicebota to jest mniej więcej ekwiwalent 1 etatu. Tak więc z jednej strony mamy tańsze rozwiązanie, z drugiej bardziej przyjazne dla mieszkańców, które ułatwia im kontakt z urzędem. Czyli rachuba, innowacyjność, praktyczne zastosowanie i bardzo zadowolony mieszkaniec z Gdyni. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Witam, panie prezydencie. Cześć. Panie prezydencie, jakim miastem jest Gdynia? Gdynia jest miastem odpornym i nowoczesnym. Odpornym, bo żyjemy dzisiaj w bardzo trudnych czasach, ale często te trudne czasy stają się inspiracją do niezwykłych rozwiązań i takich działań, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdyni, a jednocześnie otwierają drogę do wprowadzania nowych rozwiązań, nowych technologii. Panie prezydencie, ponieważ wiele rankingów przeszłych, obecnych wskazuje to miejsce jako dla mieszkańców za najszczęśliwsze. Z drugiej strony, patrząc na wasze osiągnięcia w domenie Smart City, ISO, nowe technologie, voicebot, które dzisiaj będę pokazywał, ale szereg również innych innowacji, które wdrażacie. Jaki jest przepis na miasto, które łączy to dobre, szczęśliwe miasto dla jego mieszkańców oraz innowacyjne, zgodne z tą strategią Smart City? Strategia Smart City to strategia obliczona na wiele lat. Dzisiaj realizowana w bardzo trudnych czasach, dzisiaj daje nam możliwość wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo miasto szczęśliwe to takie, które realizuje oczekiwania swoich mieszkańców. Dzisiaj bardzo pomocne mogą być technologie, mogą być narzędzia, które wprowadzamy w życie, by mieszkańcom było wygodniej, prościej załatwiać
różne sprawy na styku z administracją, to także droga do szukania takiego sposobu działania samorządu, który rozumie problemy mieszkańców i najlepiej, jak tylko potrafi, je realizuje. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja teraz biegnę pokazywać VoiceBota i do zobaczenia. Do zobaczenia. VoiceBoty jest to nic innego jak oprogramowanie, które zawiera sztuczną inteligencję po to, ażeby osoby dzwoniące były bardzo szybko, sprawnie obsługiwane. VoiceBot zawiera w swojej konstrukcji sieć neuronową po to, ażeby bardzo szybko przetwarzać dane. Takie główne dwie domeny, które wiążą się z botami wdrożonymi w Gdyni, to naturalne przetwarzanie języka mówionego, czy też naturalne rozumienie tego języka, bo chcemy, żeby nasz VoiceBot był bardzo inteligentny. A teraz przetestujemy VoiceBota gdyńskiego. Wpisujemy numer. Witam w automatycznym systemie rezerwacji wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni. Powiedz, jaką sprawę chcesz załatwić, a sprawnie umówię dla Ciebie wizytę w urzędzie. Chciałbym zawrzeć małżeństwo kościelne. Do zarezerwowania wizyty potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska. Powiedz proszę, jak się nazywasz? Sebastian Grabowski. Pozwól, że powtórzę Twoje słowa. Sebastian Grabowski. Zgadza się? Tak, zgadza się. Najbliższy wolny termin to 30 listopada 2022 roku o godzinie 11. Czy zarezerwować termin? Poproszę, zarezerwuj ten termin dla mnie. Wizyta została zarejestrowana. Termin rezerwacji to 30 listopada 2022 roku o godzinie 11. Miejsce wizyty Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pokój numer 17. Czy powtórzyć? Nie, dziękuję, wszystko zrozumiałem. Na Twój numer telefonu został wysłany SMS z potwierdzeniem terminu oraz linkiem do anulowania w przypadku rezygnacji z wizyty. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I tym oto sposobem, dzięki VoiceBotowi, ustaliłem sobie datę wizyty w celu zawarcia małżeństwa kościelnego. Żegnam się z Wami z ulicy Świętojańskiej, z samego centrum Gdyni. Moi drodzy, uważam, że VoiceBot, który został wdrożony właśnie tutaj, to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, kiedy mówimy o automatyzacji całego procesu obsługi mieszkańca w polskich miastach. Pokazałem Wam również, że nie jest to jakieś wyjątkowo ciężkie ani trudne zagadnienie, bo przecież dobrze wdrożone zarówno ułatwia dostęp mieszkańców do samego miasta, przyspiesza wszystkie procesy, dzięki czemu zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy są dużo bardziej zadowoleni. Miasto Gdynia jest miastem wyjątkowym i pomimo tego, że żyjemy w bardzo ciężkich czasach, mieszkańcy tego miasta dalej należą do najszczęśliwszych w naszym kraju. Ja Was serdecznie żegnam. Koniecznie subskrybujcie kanał Miasto Miasto. Również Miasto Miasto pojawiło się na Instagramie. Zachęcam Was do lajkowania i do komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.